To dzień zbrodni, tragedii i przełomów. Rozpoczął się proces Elżbiety Batory. Zapadły wyroki w sprawie siatki Duquesne'a w USA. Zamordowano prezydenta Panamy José Ramona Canterę i postawiono zarzuty Peterowi Sutcliffe'owi. To także data katastrof, takich jak pożar Montreal Arena, tragedia na stadionie Ibrox Park, zawalenie lodowiska w Bad Reichenhall, zamach w Bejrucie oraz wypadki w Peru, Danii i Tokio Haneda. Pojawiają się przełomy naukowe, w tym start sondy Luna-1, drugi udany przeszczep serca, misja Stardust oraz narodziny Rudolfa Clausiusa. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy wydarzenia kryminalne. Rok 1611 przyniósł jedno z najsłynniejszych postępowań karnych w historii Europy Środkowej, gdy formalnie rozpoczęto proces Elżbiety Batory, węgierskiej arystokratki oskarżonej o serię brutalnych zbrodni na młodych kobietach. Śledztwo dotyczyło porwań, tortur i zabójstw służących oraz dziewcząt z okolicznych wsi, a zeznania świadków opisywały skrajne okrucieństwo i systematyczność działań. Postępowanie miało charakter wyjątkowy, ponieważ sama oskarżona, ze względu na pochodzenie i wpływy rodowe, nie stanęła bezpośrednio przed sądem, a proces oparto na przesłuchaniach współpracowników i dokumentach zgromadzonych przez Komisję Królewską. Rozpoczęcie procedury tego dnia oznaczało przełom, który zakończył wieloletnią bezkarność i doprowadził do dożywotniego uwięzienia Elżbiety Batory w jej własnym zamku. Sprawa ta na trwałe wpisała się w historię kryminalistyki jako przykład połączenia władzy, przemocy i strachu, a jej echo przetrwało w przekazach historycznych, legendach i analizach prawnych kolejnych stuleci, wpływając na postrzeganie odpowiedzialności karnej elit feudalnych. Rok 1942 zapisał się w historii walki wywiadowczej, gdy ogłoszono wyroki wobec członków siatki Duquesne'a działającej na terenie USA. Grupa ta prowadziła rozległą działalność szpiegowską na rzecz hitlerowskich Niemiec, koncentrując się na pozyskiwaniu informacji o produkcji zbrojeniowej, transporcie morskim oraz zabezpieczeniach portów i obiektów wojskowych. Śledztwo trwało kilkanaście miesięcy i było prowadzone przez FBI, które zastosowało długotrwałą obserwację agentów działających pod przykryciem oraz kontrolę korespondencji podejrzanych. Proces zakończył się skazaniem wszystkich oskarżonych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, co stanowiło bezprecedensowy sukces kontrwywiadowczy w realiach II wojny światowej. Ogłoszenie wyroków tego dnia miało ogromne znaczenie polityczne i społeczne, wzmacniając poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz pokazując skuteczność struktur państwowych w zwalczaniu zagrożeń wewnętrznych. Sprawa siatki Duquesne'a do dziś analizowana jest jako klasyczny przykład rozbicia obcej sieci szpiegowskiej działającej w warunkach wojennych na terytorium USA. Rok 1955 zapisał się dramatycznie w historii Panamy, gdy doszło do zabójstwa prezydenta José Ramona Cantery, jednego z najbardziej wpływowych polityków kraju połowy XX wieku. Zamach miał miejsce na torze wyścigów konnych w stolicy, gdzie prezydent pojawił się publicznie w otoczeniu ochrony i współpracowników. Sprawcy oddali kilka strzałów z bliskiej odległości, powodując śmiertelne obrażenia, które doprowadziły do jego zgonu w krótkim czasie. Śmierć głowy państwa wywołała natychmiastowy kryzys polityczny i falę spekulacji dotyczących motywów oraz rzeczywistych zleceniodawców zamachu. Oficjalne śledztwo wskazywało na spisek związany z walką o wpływy, korupcją oraz interesami przestępczymi, jednak wiele wątków pozostało niewyjaśnionych. Zabójstwo Ramona Cantery stało się symbolem niestabilności politycznej Panamy oraz przykładem, jak przemoc może być narzędziem walki o władzę w państwach Ameryki Środkowej, pozostawiając trwały ślad w pamięci społecznej i historii regionu. Rok 1981 przyniósł przełom w jednym z najgłośniejszych śledztw
kryminalnych w historii Wielkiej Brytanii, gdy formalnie postawiono zarzuty Peterowi Sutcliffe'owi, seryjnemu mordercy znanemu z brutalnych ataków na kobiety w północnej Anglii. Po latach nieudanych poszukiwań i licznych błędów śledczych policja zgromadziła wystarczający materiał dowodowy obejmujący zeznania, ekspertyzy medyczne oraz powiązania z miejscami zbrodni. Tego dnia zatrzymanie przekształciło się w oficjalne oskarżenie, co zakończyło okres strachu trwający niemal dekadę. Sprawa ujawniła poważne zaniedbania systemowe, stereotypy oraz chaos informacyjny, który utrudniał schwytanie sprawcy. Postawienie zarzutów miało ogromne znaczenie społeczne, przywracając poczucie bezpieczeństwa i rozpoczynając debatę o reformie metod policyjnych. Proces Sutcliffe'a stał się symbolem potrzeby profesjonalizacji dochodzeń i ochrony ofiar przed przemocą seryjną w nowoczesnym państwie. Katastrofy. Rok 1905 zapisał się tragicznie w historii Kanady, gdy doszło do pożaru Montreal Arena, jednej z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowych tamtego okresu. W trakcie wydarzenia sportowego ogień wybuchł nagle i bardzo szybko rozprzestrzenił się po drewnianej konstrukcji budynku, powodując panikę wśród tysięcy zgromadzonych widzów. Brak odpowiednich wyjść ewakuacyjnych, słabe oznaczenia oraz łatwo palne materiały doprowadziły do katastrofy na ogromną skalę. W wyniku pożaru zginęło kilkadziesiąt osób, głównie dzieci, a wiele kolejnych odniosło poważne obrażenia. Akcja ratunkowa była chaotyczna i utrudniona przez niskie temperatury oraz niewystarczające wyposażenie służb. Katastrofa ta wstrząsnęła opinią publiczną i doprowadziła do zmian w przepisach przeciwpożarowych oraz zasadach bezpieczeństwa w obiektach publicznych. Pożar Montreal Arena stał się symbolem zaniedbań infrastrukturalnych i impulsem do reform, które miały zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Rok 1971 zapisał się tragicznie w historii szkockiego futbolu, gdy doszło do katastrofy na stadionie Ibrox Park w Glasgow podczas meczu piłkarskiego przy pełnych trybunach. Po zakończeniu spotkania tysiące kibiców zaczęły opuszczać obiekt, a na jednej z betonowych klatek schodowych doszło do nagłego potknięcia i efektu domina, który w kilka sekund przerodził się w śmiertelny ścisk. Ludzie przewracali się na siebie, byli tratowani i duszeni pod naporem tłumu, nie mając możliwości ucieczki. W wyniku tragedii zginęło 66 osób, a ponad 200 zostało rannych, co uczyniło to wydarzenie jedną z najpoważniejszych katastrof stadionowych w Europie. Dochodzenie wykazało poważne zaniedbania konstrukcyjne oraz brak kontroli przepływu tłumu. Katastrofa Ibrox Park stała się impulsem do gruntownych zmian w projektowaniu stadionów i zasadach bezpieczeństwa imprez masowych, wpływając na standardy obowiązujące do dziś. Rok 2006 przyniósł jedną z najtragiczniejszych katastrof budowlanych w powojennych Niemczech, gdy doszło do zawalenia się dachu lodowiska w miejscowości Bad Reichenhall w Bawarii. Konstrukcja runęła nagle pod ciężarem zalegającego śniegu w czasie, gdy wewnątrz przebywali dorośli i dzieci uczestniczący w zajęciach sportowych. Zawalenie nastąpiło bez ostrzeżenia, grzebiąc ludzi pod tonami betonu i stali. W wyniku katastrofy zginęło 15 osób, w tym wiele nieletnich, a liczni poszkodowani odnieśli ciężkie obrażenia. Akcja ratunkowa była niezwykle trudna ze względu na niestabilność konstrukcji i niskie temperatury. Śledztwo wykazało poważne błędy projektowe, zaniedbania konserwacyjne oraz brak właściwego nadzoru technicznego. Tragedia ta wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie obiektów publicznych i doprowadziła do zaostrzenia przepisów budowlanych oraz kontroli infrastruktury sportowej w Niemczech. Rok 2014 zapisał się kolejnym tragicznym aktem przemocy na Bliskim Wschodzie, gdy doszło do zamachu bombowego w Bejrucie, stolicy Libanu, w dzielnicy zamieszkanej głównie przez ludność szyicką. Ładunek wybuchowy został umieszczony w samochodzie i zdetonowany w godzinach szczytu w pobliżu ruchliwej ulicy oraz budynków mieszkalnych. Eksplozja spowodowała ogromne zniszczenia, zabijając i raniąc przypadkowych przechodniów, niszcząc pojazdy oraz fasady domów.
Atak był elementem szerszej fali przemocy związanej z konfliktem syryjskim, który przenikał do Libanu poprzez działania ugrupowań ekstremistycznych. Zamach miał na celu destabilizację kraju oraz podsycenie napięć religijnych i politycznych. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą, a władze wprowadziły podwyższone środki bezpieczeństwa. Wydarzenie to pogłębiło poczucie zagrożenia w społeczeństwie i uwidoczniło kruchość bezpieczeństwa w regionie dotkniętym długotrwałymi konfliktami zbrojnymi. Rok 2015 zapisał się dramatycznie w historii żeglugi morskiej, gdy doszło do zatonięcia statku towarowego MV Semfjord na wodach u wybrzeży Szkocji. Jednostka płynęła z Norwegii do Danii z ładunkiem wapienia i znalazła się w strefie wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, obejmujących silny sztorm, wysokie fale oraz porywisty wiatr. Kontakt radiowy ze statkiem został nagle przerwany, a po kilku dniach odnaleziono jedynie fragmenty kadłuba dryfujące na morzu. Cała załoga zginęła, a akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatów w postaci odnalezienia ocalałych. Dochodzenie wykazało, że przyczyną tragedii mogło być przesunięcie ładunku oraz utrata stateczności jednostki w ekstremalnych warunkach. Katastrofa MV Semfjord zwróciła uwagę na zagrożenia związane z transportem morskim zimą oraz konieczność rygorystycznych kontroli bezpieczeństwa statków handlowych. Rok 2018 przyniósł jedną z najtragiczniejszych katastrof drogowych w historii Peru, gdy autokar pasażerski spadł z nadmorskiej drogi do oceanu w pobliżu stolicy kraju. Pojazd poruszał się krętą trasą biegnącą wzdłuż stromych klifów, gdy doszło do zderzenia z innym samochodem, co doprowadziło do utraty kontroli nad kierownicą. Autokar przebił barierki ochronne i runął z dużej wysokości na skaliste wybrzeże, rozbijając się na części. W wyniku katastrofy zginęło kilkadziesiąt osób, a tylko nieliczni pasażerowie przeżyli dzięki szybkiej akcji ratunkowej prowadzonej przez służby i lokalnych rybaków. Śledztwo wykazało nadmierną prędkość, zły stan techniczny drogi oraz brak skutecznych zabezpieczeń jako kluczowe czynniki tragedii. Wydarzenie to wywołało ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie transportu publicznego i stanie infrastruktury drogowej, stając się symbolem systemowych zaniedbań i wysokiego ryzyka podróży autobusowych w górzystych regionach kraju. Rok 2019 zapisał się tragicznie w historii transportu kolejowego w Danii, gdy doszło do poważnej katastrofy na moście łączącym wyspy Zelandia i Fionia. Pociąg pasażerski jadący w kierunku Kopenhagi uderzył w elementy ładunku, które oderwały się z mijającego składu towarowego przewożącego plandeki i konstrukcje stalowe. W wyniku zderzenia kilka wagonów wykoleiło się, powodując śmierć pasażerów oraz liczne obrażenia wśród podróżnych. Akcja ratunkowa była utrudniona przez silny wiatr, niską temperaturę oraz położenie zdarzenia na otwartym moście nad wodą. Katastrofa doprowadziła do czasowego paraliżu jednej z kluczowych tras komunikacyjnych kraju. Dochodzenie wykazało błędy w zabezpieczeniu ładunku oraz niedostateczne procedury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wydarzenie to wywołało szeroką debatę publiczną na temat standardów przewozu towarów koleją i konieczności wzmocnienia systemów kontroli, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Rok 2024 zapisał się dramatycznie w historii lotnictwa Japonii, gdy doszło do katastrofy na lotnisku Tokio Haneda, jednym z najbardziej ruchliwych portów lotniczych świata. Samolot pasażerski linii cywilnych podczas lądowania zderzył się z maszyną Straży Przybrzeżnej znajdującą się na pasie startowym. W wyniku kolizji doszło do potężnego pożaru, który w krótkim czasie objął cały kadłub samolotu pasażerskiego. Dzięki sprawnej ewakuacji wszyscy pasażerowie i członkowie załogi tej maszyny zdołali opuścić pokład, jednak załoga samolotu służb ratowniczych poniosła śmierć.
akcja gaśnicza i ratunkowa była prowadzona natychmiast, a lotnisko zostało czasowo zamknięte. Śledztwo skupiło się na procedurach kontroli ruchu lotniczego, komunikacji oraz zarządzaniu pasami startowymi. Katastrofa ta wstrząsnęła opinią publiczną i ponownie zwróciła uwagę na znaczenie precyzji, koordynacji oraz bezpieczeństwa w jednym z najbardziej zaawansowanych systemów lotniczych świata. Wydarzenia naukowe. Rok 1959 zapisał się przełomowo w historii eksploracji kosmosu, gdy nastąpił start radzieckiej sondy Luna-1, pierwszego obiektu stworzonego przez człowieka, który opuścił orbitę Ziemi i skierował się w stronę Księżyca. Misja ta była elementem intensywnego wyścigu kosmicznego i miała na celu zbadanie przestrzeni międzyplanetarnej oraz potwierdzenie możliwości lotów poza ziemskim polem grawitacyjnym. Sonda nie wylądowała na powierzchni Księżyca, lecz minęła go w niewielkiej odległości, stając się pierwszym sztucznym obiektem na orbicie wokół Słońca. Podczas lotu Luna-1 przesyłała dane dotyczące promieniowania kosmicznego, wiatru słonecznego oraz struktury przestrzeni kosmicznej. Start tego dnia miał ogromne znaczenie propagandowe i naukowe, potwierdzając technologiczne możliwości Związku Radzieckiego i otwierając nowy etap badań kosmosu. Wydarzenie to uznaje się za symboliczny początek ery międzyplanetarnej eksploracji, która na zawsze zmieniła postrzeganie miejsca ludzkości we wszechświecie. Rok 1968 zapisał się przełomowo w historii medycyny, gdy dokonano drugiego udanego przeszczepu serca przeprowadzonego przez chirurga Christiana Barnarda w Republice Południowej Afryki. Operacja była kontynuacją pionierskich działań zapoczątkowanych miesiąc wcześniej i miała na celu potwierdzenie, że transplantacja serca może być procedurą powtarzalną, a nie jednorazowym eksperymentem. Pacjentem był mężczyzna w ciężkim stanie, cierpiący na zaawansowaną niewydolność serca, dla którego zabieg stanowił jedyną szansę na przeżycie. Operacja zakończyła się sukcesem technicznym, a chory przeżył znacznie dłużej niż pierwszy biorca, co uznano za ogromny postęp. Wydarzenie to wywołało światową debatę etyczną dotyczącą definicji śmierci, pobierania organów oraz granic ingerencji medycyny w ludzkie życie. Drugi udany przeszczep serca tego dnia ugruntował transplantologię jako realną i rozwijającą się dziedzinę medycyny, otwierając drogę do tysięcy podobnych operacji na całym świecie. Rok 2004 zapisał się jako ważny moment w historii badań kosmicznych, gdy sonda Stardust zakończyła kluczowy etap swojej misji, dostarczając na Ziemię próbki materii pochodzącej z komety. Była to pierwsza w dziejach udana próba zebrania i bezpiecznego sprowadzenia materiału kometarnego, który zawierał cząstki powstałe na wczesnym etapie formowania się Układu Słonecznego. Kapsuła z próbkami oddzieliła się od sondy i weszła w atmosferę ziemską z ogromną prędkością, po czym wylądowała na pustyni w Ameryce Północnej. Analiza zebranych cząstek pozwoliła naukowcom lepiej zrozumieć skład chemiczny komet oraz procesy zachodzące miliardy lat temu. Misja ta dostarczyła dowodów na obecność złożonych związków organicznych w przestrzeni kosmicznej. Powrót próbek tego dnia uznano za przełom, który znacząco poszerzył wiedzę o pochodzeniu planet i możliwości istnienia życia poza Ziemią. Rok 1822 zapisał się w historii nauki narodzinami Rudolfa Clausiusa, który przyszedł na świat i w przyszłości stał się jednym z najwybitniejszych fizyków XIX wieku. Był jednym z twórców termodynamiki i odegrał kluczową rolę w sformułowaniu drugiej zasady tej dziedziny, wprowadzając pojęcie entropii, które na trwałe zmieniło sposób rozumienia procesów energetycznych. Jego prace położyły fundamenty pod nowoczesną fizykę statystyczną oraz inżynierię cieplną, wpływając na rozwój technologii przemysłowych i nauk ścisłych. Clausius zajmował się również teorią gazów oraz naturą ciepła, sprzeciwiając się wcześniejszym błędnym koncepcjom naukowym. Jako profesor uniwersytecki kształcił kolejne pokolenia badaczy, a jego publikacje były szeroko dyskutowane w całej Europie. Narodziny
Rudolfa Clausiusa tego dnia zapoczątkowały drogę naukowca, którego idee do dziś stanowią podstawę współczesnej fizyki i inżynierii energetycznej. Rok 1920 przyniósł narodziny Isaaca Asimowa, który przyszedł na świat i stał się jednym z najbardziej wpływowych pisarzy oraz popularyzatorów nauki XX wieku. Był autorem setek książek obejmujących fantastykę naukową, eseje popularno-naukowe oraz prace z zakresu biochemii, łącząc ścisłą wiedzę z przystępnym stylem narracji. Największą sławę przyniosły mu cykle literackie o robotach i fundacji, w których sformułował słynne prawa robotyki, mające ogromny wpływ na kulturę masową i sposób myślenia o relacjach człowieka z technologią. Asimow konsekwentnie promował racjonalizm, sceptycyzm i edukację naukową, sprzeciwiając się pseudonauce i irracjonalnym przekonaniom. Jego twórczość inspirowała kolejne pokolenia naukowców, inżynierów i pisarzy, a narodziny tego dnia zapoczątkowały życie intelektualisty, który w wyjątkowy sposób połączył naukę, wyobraźnię i odpowiedzialność społeczną. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał dzień wcześniej, kiedy nowy rok zaczynał się od decyzji Abrahama Lincolna, zniknięcia całego państwa i narodzin systemów, które do dziś rządzą światem, koniecznie wróćcie do odcinka o 1 stycznia, a już jutro, 3 stycznia, historia znów przybierze ostrzejszy ton. Benito Mussolini otwarcie zapowie dyktaturę, William Joyce zostanie stracony za zdradę, a sprawa Jacka Rubiego pozostawi więcej pytań niż odpowiedzi. Ten sam dzień przyniesie niszczycielskie trzęsienia ziemi, katastrofy lotnicze oraz jedyny śmiertelny wypadek reaktora jądrowego w historii USA, ale też narodziny przełomów. Od pierwszego zegarka elektrycznego przez Alaskę w granicach Stanów Zjednoczonych, aż po Apple i Bitcoina. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.